nagranie jest dla każdego, kto interesuje się, skąd się biorą choroby i czy jest jakiś sposób, aby sobie pomóc w procesie uzdrawiania. Witaj piękna duszo, mam na imię Joanna i wspieram w odkrywaniu wewnętrznej mocy. I dzisiaj chciałabym Ci przedstawić koncepcję, skąd się biorą choroby i w ogóle jak możemy sobie pomóc w procesie uzdrawiania. Zacznę od tego, że mamy 3 rodzaje stresu. Mamy stres fizyczny, który dotyczy różnych urazów naszego ciała, nie wiem, złamań, zwichnięć czy też obrzęków. Mamy stres chemiczny, który tyczy się na przykład toksyn, które dostają się do naszego ciała z powietrza, wody, jedzenia czy też z chemii używanej w domu. I mamy też stres emocjonalny. I nie wiem, czy jest Ci znana taka dziedzina nowa naukowa, jaką jest epigenetyka. Jeżeli temat Cię bardziej interesuje, to bardzo Cię zapraszam do takich wspaniałych pozycji, jaką jest biologia przekonań Bruce'a Liptona. Jest to biolog komórkowy, który świetnie przedstawia tą koncepcję i w bardzo przystępny sposób tłumaczy. Jak również też, jeżeli Cię interesują kwestie związane z emocjami, to jest też świetna pozycja Molekuły emocji, dr Candace Pert, której to zespół naukowy uzyskał Nagrodę Nobla za swoje odkrycia. Bardzo polecam te pozycje, niesamowicie wartościowe. I wracając do epigenetyki. Epigenetyka jest to nauka o genach. I epigenetycy dowiedli, że nie jesteśmy niewolnikami naszych genów. Co to znaczy? To znaczy to, że ja mam w swoim ciele jakiś gen, na przykład odpowiadający za raka, to wcale to nie oznacza, że ja na tego raka zachoruję. W zasadzie każdy z nas posiada w swoim organizmie większość genów odpowiedzialnych za większość chorób. I wcale to nie oznacza, że na te choroby chorujemy. I również naukowcy dowiedli, że każdy gen może być aktywowany na 3000 różnych sposobów. W związku z tym, co wpływa na tą aktywację genów? Co wpływa na tą ekspresję genów? Środowisko wewnętrzne naszego organizmu. A co się składa na środowisko wewnętrzne? Co wpływa na środowisko wewnętrzne naszego organizmu? No wpływa oczywiście dieta, powietrze, woda, jak również bardzo mocno wpływają emocje, jakie odczuwamy. Dlatego, że emocje są to związki chemiczne, które wytwarza nasz mózg, aby komunikować się z naszym ciałem. Więc odczuwając przez dłuższy czas jakieś negatywne emocje, mogą one przejawiać się potem w ciele jako różne dolegliwości czy też choroby. Nie wiem, czy zdarzyła Ci się na przykład taka sytuacja, że miałaś jakiś problem, długo się nad czymś zastanawiałaś, główkowałaś, nie mogłaś znaleźć odpowiedzi i co? W pewnym momencie zaczyna Cię boleć głowa. Albo na przykład, mi się na przykład to często zdarza, że nie powiedziałam czegoś komuś, nie wyraziłam siebie w taki sposób, jak bardzo chciałam, od razu odczuwam to jako ból gardła. Albo na przykład też przychodzi mi od razu do głowy taka sytuacja, która miała miejsce w moim życiu wiele lat temu, gdy zdecydowałam się, że jedną Wigilię, w ogóle święta Bożego Narodzenia, nie będę spędzać w domu rodzinnym, tylko wyjadę na urlop na drugi koniec świata. Zdecydowałam się na to, gdyż pojawił się wtedy konflikt w mojej rodzinie i nie mogli dojść do porozumienia, czy w ogóle dojdzie do wspólnej Wigilii, czy będzie spotkanie. Stwierdziłam, mam to w nosie, wyjeżdżam na drugi koniec świata. Jak się potem okazało, moja rodzina doszła do porozumienia i zorganizowali wspólną Wigilię i wysyłali mi nawet zdjęcia z tej wspólnej Wigilii. No a ja, będąc na drugim końcu świata, zamiast się cieszyć z urlopu i z pięknego miejsca, w którym byłam, no to bardzo zaczęłam tęsknić za rodziną, za domem. I jak to się pokazało? Jako opryszczka na mojej twarzy. Bo opryszczka może być właśnie przejawem dużej tęsknoty, a jednocześnie oddzielenia od czegoś bądź od kogoś, kogo kochamy. Bardzo często na przykład opryszczka na ustach może być wynikiem tego, że na przykład tęsknimy za naszym partnerem, który gdzieś wyjechał i bardzo chcielibyśmy, żeby wrócił, albo w ogóle tęsknimy za pocałunkiem, na przykład nie jesteśmy aktualnie w żadnym związku. I to są tylko przykłady, jak emocje mogą się przekładać na dolegliwości w naszym ciele. I chciałabym jeszcze tutaj zacytować definicję w ogóle choroby z punktu widzenia psychobiologii.
Psychobiologia uważa, że choroba jest tak naprawdę cierpieniem naszego organizmu, cierpieniem naszego ciała, które pojawia się w odpowiedzi na rzeczywistość, której nie akceptujemy. Czyli, że rzeczywistość nie jest taka, jakbyśmy chcieli, żeby była. Bardzo ciekawe, prawda? I co jest jeszcze bardzo ciekawego, wiele emocji, które odczuwamy, łączą nas z programami biologicznymi. Co to są w ogóle programy biologiczne? Programy biologiczne są to takie zapisane informacje w naszej podświadomości, czy też w naszym mózgu biologicznym, czy też nazywanym inaczej mózgiem gadzim, które powstały w czasach wczesnego dzieciństwa albo w czasach przed w ogóle naszymi narodzinami, czy też nawet przed naszym poczęciem. I te programy wpływają potem na nasze życie. I na przykład, nie wiem, czy zdarzyła Ci się sytuacja, żeby zareagować na jakąś sytuację z życia codziennego zupełnie nie w adekwatny sposób. Na przykład jesteś w sklepie i ekspedientka w jakiś niemiły sposób się do Ciebie odnosi. I Ty reagujesz z poziomu wielkiego, nie wiem, wściekłości, złości, zupełnie nieadekwatnie do tej sytuacji. I może to być przejaw tego, że po pierwsze doszło do połączenia z tym programem biologicznym, który masz w sobie, masz w podświadomości, jak również do połączenia ze wszystkimi sytuacjami, które miały miejsce w Twoim życiu, kiedy poczułeś się podobnie. W związku z tym wtedy tak naprawdę nie reagujemy na tą sytuację, tylko reagujemy na wszystkie sytuacje, które się w naszym życiu pojawiły. Więc jak sobie radzić, jak właśnie takie emocje różne się pojawiają w naszym ciele? Należy je uwalniać. Bardzo ważne jest uwalnianie emocji z ciała, bo emocja, poza tym, że jest związkiem chemicznym, to jest także energią, która jest zablokowana w naszym ciele, jeżeli jej nie uwolnimy, bo energia musi przepływać. I właśnie jedną z moich ulubionych technik uwalniania emocji umieszczę w kolejnym filmiku, więc zapraszam Cię do subskrypcji mojego kanału, abyś mógł otrzymać powiadomienie o kolejnym filmiku. Natomiast ważne jest, żeby też każdy znalazł swój sposób najlepszy na uwalnianie emocji, bo jest ich bardzo, bardzo dużo. Natomiast co jeszcze jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o samą już dolegliwość, chorobę, o których już tutaj wspominałam. Jeżeli już właśnie przez dłuższy czas nie uwolniliśmy właśnie jakichś emocji i ta choroba czy dolegliwość pojawiła się w naszym ciele. Bardzo jest ważne, aby otworzyć swoje serce na tą dolegliwość i na tą chorobę. Bo z mojego doświadczenia i z mojej wiedzy wynika, że żadna choroba czy dolegliwość nie jest naszym wrogiem, nie jest naszym przeciwnikiem, a wręcz przeciwnie, jest posłańcem, jest źródłem informacji, z których możemy się bardzo dużo nauczyć i dowiedzieć. I bardzo rekomenduję właśnie otworzenie swojego serca na to, co dana dolegliwość, co dana choroba chce nam przekazać. I właśnie w tym procesie może też bardzo pomóc technika koherencji serca i umysłu, którą już umieściłam w jednym z poprzednich moich filmików, więc bardzo serdecznie zapraszam do tej praktyki. I w tej praktyce możemy zapytać nasze serce, jakie informacje ma dla nas dana dolegliwość czy dana choroba. I te informacje mogą do nas spłynąć i mogą to być bardzo, bardzo ważne informacje, bardzo transformujące dla nas. Umieszczę również linka do właśnie nagrania z koherencji serca i umysłu pod tym nagraniem. Poza tym z praktyki mojej, już jako terapeuta cichych ustawień systemowych według Berta Hellingera, wynika, jak brałam udział jako ustawiająca, bądź też jako uczestnik w wielu ustawieniach, zauważyłam, i zresztą też pisze o tym Bert Hellinger w swoich książkach, do których też bardzo zapraszam, mianowicie, że często choroba czy dolegliwość w ciele jest tak naprawdę też informacją, ale też jest taką reprezentacją kogoś, kto z naszej rodziny został wykluczony. I ta osoba jedynie potrzebuje naszej uwagi, potrzebuje naszego szacunku, potrzebuje naszej miłości.
Więc co możemy zrobić w stosunku do dolegliwości czy choroby, jeżeli takową mamy? Możemy wysłać do niej bardzo dużo miłości, możemy objąć ją naszą miłością, tak ją wewnętrznie przytulić. Zwykle co robimy z chorobami, z dolegliwościami, które są w naszym ciele? Chcemy się ich jak najszybciej pozbyć. No i jak one na to reagują? No zwykle nie chcą tak szybko odejść. Więc bardzo zachęcam do praktyki wysyłania miłości, obejmowania miłością wszystkich swoich dolegliwości czy też chorób, bo one są tak naprawdę tylko posłańcami, którzy mają dla nas ważną w naszym życiu informację, która może transformować nasze życie. I tymi słowami bardzo chciałam podziękować za uwagę i przesłać Ci dużo miłości.